Cześć, tu Elena i Waldek. Zabieramy Was do Szwajcarii. Gdzie wszystko jest najlepsze kempingi, Bo w górach, najlepsze pociągi, bo najwyżej w Europie, najlepsza jazda samochodem, bo z wyłączonym silnikiem, najlepsze kolejki linowe, bo najwyżej w Europie, najlepsze ptaki, bo jedzą z ręki, najlepsze bałwany, bo w lipcu, najlepsze prysznice, bo nie pod prysznicem, najlepsze widoki, bo najlepsze, najlepsze góry, bo Matterhorn, najlepsze miasta. bo najlepsze. Ja stąd nie wracam. Pierwsze 3 noce spędzamy na kempingu Jungfrau Camp na przedmieściach Interlaken. Wybraliśmy cichy, kameralny kemping w otoczeniu gór. Idealny, żeby odpocząć po podróży z Polski. A dlaczego Interlaken? Po pierwsze, z internetu dowiedzieliśmy się, że to przepiękne miasto położone pomiędzy 2 jeziorami i jeszcze do tego otoczone górami. Dlatego od razu postanowiliśmy się o tym przekonać. Wjeżdżamy na punkt widokowy Harder-Kurm kolejką przypominającą tę nagubałówkę, tylko trochę dłuższą i wyższą. Harder-Kurm to taras widokowy położony na górze Harder-Kurm na wysokości 1323 metry. Jest tutaj też bardzo klimatyczna restauracja i tak właściwie taras widokowy, widać go tu po prawej stronie, jest częścią dużego tarasu należącego do restauracji. No i widzimy teraz, jak super jest położone to miasto. Interlaken rzeczywiście leży pomiędzy 2 jeziorami oraz górami. No i zobaczcie, drogi dojazdowe upchnięte są pomiędzy podnóżem gór i brzegami jeziora. Dlaczego jeszcze wybraliśmy Interlaken? Widać to doskonale z Harder-Kulm. Na wprost jest jedna z najpiękniejszych dolin w Szwajcarii, Lauterbrunnen, Dolina Wodospadów, do której się wybieramy oczywiście. A za nią są 3 wspaniałe szczyty oraz przełęcz Jungfraujoch ze słynną stacją kolejową. Tak, tam również będziemy, już nie mogę doczekać. Niemal spod samej bramy naszego kempingu ruszamy prosto do centrum miasta i dworca kolejowego. Przejazd autobusem zajmuje nam około 20 minut. Dworzec Interlaken East. Idziemy do naszego pociągu. Naszym celem jest przełęcz Jungfraujoch. To miejsce, gdzie można najwyżej w Europie dojechać pociągiem. Wyobraźcie sobie, że pociąg wjeżdża na 3,5 km. To kilometr wyżej od naszych rysów. Zobaczcie, to 4-tysięcznik Jungfrau, a nieco po lewej przełęcz Jungfraujoch. Tam właśnie jedziemy. Pociąg z Interlaken dojeżdża do stacji przesiadkowej Kleine Scheidegg. Jesteśmy już na wysokości ponad 2000 metrów, co już jest wysoko jak na możliwości pociągu, a to dopiero stacja pośrednia. Wyobrażacie sobie, że na nasz Kasprowy wjeżdżacie pociągiem? Stojąc na stacji, obserwujemy panoramę 3 szczytów należących do najpopularniejszych na świecie. Pierwszy Eiger ze słynną północną ścianą, jeden z najbardziej wymagających szczytów do zdobycia na świecie. Zginęło tutaj już 64 alpinistów. Kolejny szczyt to 4-tysięcznik Monk, czyli mnich. Jest bardziej przyjazny dla turystów niż Eiger. Dalej przełęcz Jungfraujoch. Gdzieś tam jest wykuta w skale najwyżej położona stacja kolejowa w Europie. Trzeci z widocznych stąd szczytów to Jungfrau, również 4-tysięcznik. Jest uważany za jeden z najpiękniejszych szczytów w Alpach. A to pociąg z Grindelwaldu, skąd także można dostać się do Kleine Scheidegg pociągiem. Jestem pod wrażeniem ogromnym. Chcesz się przejechać? Tak, już nie mogę doczekać. Chodź, coś zjemy. Co teraz? Tadam! Będziemy jeść szwajcarskie ziemniaczki z chlebem. W takich filiżankach pijemy jungfraujochskich. Próbujemy usual Swiss coffee. W tym czasie z Jungfraujoch wrócił pociąg. Stop! Zobaczcie trasę, którą będziemy jechali na górę. Ma 9 km długości, z czego aż 7 w wydrążonym w skale tunelu.
Dzięki trzeciej szynie zębatej kolejka może pokonywać duże wzniesienia. A uwaga, różnica wysokości pomiędzy Interlaken a Jungfraujoch wynosi 3 km. Wewnątrz pociąg nie różni się od tradycyjnej wąskotorówki. W ogóle podróże pociągami przez Szwajcarię to prawdziwa uczta dla oczu. Ludzie przyjeżdżają tu specjalnie, żeby jeździć pociągami. Teraz już wiemy dlaczego. Ta na Jungfraujoch jest jedną z najpopularniejszych kolei zębatych na świecie. Większość trasy pociąg przejeżdża w tunelu, do którego właśnie wjechaliśmy. Ale to, co było widać zanim wjechał do tunelu, zapowiada niezłą jazdę na górze. Powiedz, ile lat czekałeś na tą wycieczkę? Od urodzenia. O, widać coś. Zobaczcie, coś widać. Jesteśmy na 2320. Stacja Lodowiec Eger. Znowu tunel. Zobaczcie, jak tutaj fajnie pokazują, że stworzyli taką animację, żeby pokazać, którędy przebiega tunel, którędy jedziemy. I zawsze widać, na jakiej stacji jesteśmy, na jakiej wysokości jesteśmy, za ile minut następna stacja. Tak. Naprawdę fajnie, jak w samolocie. Tak, dokładnie. Jesteśmy w Skale. Zrobili tutaj postój 5-minutowy pociągu po to, żeby sobie można było wysiąść i zrobić zdjęcie. No, taki tu mamy widok. Śniegu ile! Jedziemy. Chodź, bo się spóźnimy. Ellen, przyjechaliśmy. Jesteśmy na najwyżej położonej stacji kolejowej w Europie. Na wysokości 3454. Marzenie się spełniło. Założyliśmy na siebie kilka dodatkowych warstw ubrania. Tak. Jechaliśmy windą 108 metrów w górę. Bardzo szybko. Przyjechaliśmy na taki Sphinx Taras się to nazywa. Zima! Co to za miejsce? Ellen, gdzie my jesteśmy? A tak w ogóle jesteśmy na wysokości 3571 metrów. Ale widok na Jungfrau. Nie byliśmy jeszcze tak blisko góry, która ma powyżej 4000 metrów wysokości. Widać stąd też największy lodowiec Alp, Aletsch Glacier. To ogromna rzeka lodu, ma prawie 24 km długości. Wygląda jak z bajki. Tak, zobaczcie, stacja Jungfraujoch ze Sphinx Tarasem, na którym jesteśmy, stoi dosłownie nad lodowcem. Widok jest imponujący. A teraz spotkanie z mieszkańcami Jungfraujoch, czyli alpejskimi wronami. Są bardzo towarzyskie. Tak, zwłaszcza w stosunku do ludzi mających coś do zjedzenia. Taka ciekawostka, to najwyżej gniazdujące ptaki na świecie. Jesteśmy w lodowym korytarzu. Tu wszystko jest... Trzymaj. Tak, trzymam. Ależ tu zimno. Kolejną atrakcją Jungfraujoch jest pałac lodowy. Znajdujemy się właśnie wewnątrz lodowca Aletsch. W korytarzach wykutych w lodzie. Idziemy w temperaturze poniżej zera. No i zobaczcie, co tutaj jest. Lodowe rzeźby. To wręcz, no nie wiem, dzieła sztuki po prostu wykute w lodzie. No, trzeba to było zobaczyć. Ale świetnie. Dlaczego nie wzięliśmy nart? Dobre.
Lipiec! Mamy lipiec! To piękne! Parę minut temu byliśmy tam na samej górze. Zobacz! Czas na drinki! Glacier Cafe? Okej. Zjeżdżamy? Nie, Len, nie zdążymy na pociąg. Nie lubimy wracać tą samą trasą, więc wysiedliśmy z pociągu z Jungfraujoch na stacji Eiger Glacier, jeszcze przed Kleine Scheidegg. I przesiedliśmy się do gondoli Eiger Express. W gondoli mieści się ponad 20 osób i wszystkie miejsca są siedzące. Dolna stacja gondoli Eiger Express połączona jest ze stacją kolejową, z której odchodzą pociągi do Interlaken. Elenka zmęczona po całym dniu wrażeń, a czeka nas jeszcze jazda autobusem na kemping. Rozpoczynamy drugi dzień w Szwajcarii. W nocy była burza, więc jesteśmy trochę niewyspani. Ale teraz wyszło już słońce. Jest fantastycznie, zobaczcie. Dzisiaj zaliczamy kolejny cud natury w Szwajcarii. Wodospady w Lauterbrunnen. Nie chciałem mówić. Miała być niespodzianka. Trudno. Nie będzie. Mówi się, że Dolina Lauterbrunnen to Szwajcaria w pigułce. Perełka regionu. Leży pomiędzy dwiema gigantycznymi ścianami skalnymi. Podobno są tu 72 wodospady. A to jeden z bardziej znanych, Staubach. Woda spada tu z wysokości 300 metrów. Tak, tuż obok parkingu samochodowego w Lauterbrunnen. Mijamy właśnie miasteczko Lauterbrunnen i jedziemy w głąb doliny, Lauterbrunnen. Dzisiejszym celem jest największy w Europie i jedyny na świecie udostępniony zwiedzającym podziemny wodospad Trummelbach. Popatrzcie na to, jeśli cała ta woda wypływa z tej skały, to tam na górze musi być nieźle, nie możemy się doczekać. Pierwszą część trasy pokonujemy windą. Ciemno. Dziwne, ale fajne. Winda jest wykuta w skale, w zasadzie kolejka tak to jest. Wjechaliśmy tą kolejką, windą, nie wiem, na górę, no i tutaj widoki są niesamowite. Idziemy dalej? Idziemy! Jak mój mąż coś wymyśli, jakąś atrakcję, to kurczę, ja nie mogę oddychać, po prostu to najlepsze miejsce naprawdę, w którym byłam. Nie możemy dojść do siebie, emocje po prostu polecamy, bardzo polecamy to miejsce i jeśli masa wody, przepraszam, się przerwałem, ale taka masa wody, że jak zamykam oczy, to po prostu widzę ten spadek tej wody. Ogrom, brak słów. A mi trzęsą się nogi, ja cała się trzęsę. Ten dźwięk, to dudnienie. Nie wiem, czy to nie będzie nam się śniło dzisiaj w nocy. No, raczej ale tak. Słuchajcie, tu jest fajne miejsce, gdzie można sobie trochę ochłonąć. Tak, wypiliśmy pyszną kawę, zjedliśmy croissanty takie lokalne. Bardzo fajnie. Tutaj są pieczone te wypieki, także perełka. Czyli reasumując, Trummelbach Fale w Szwajcarii, jeden z największych wodospadów podziemnych. Warto. Jedziemy do Lucerny. Tak.
Go! Nie do końca wyschnięci opuszczamy Dolinę Lauterbrunnen. Kolejny punkt programu. Lucerna. Miasto światła. Fantastycznie zaparkowaliśmy na parkingu miejskim, tam widać. I prosto z parkingu do Starego Miasta prowadzi kładka, którą właśnie teraz idziemy. I no, resztę, idziemy. Dalszy ciąg nastąpi. O Lucernie mówi się, że jest najpiękniejszym miastem Szwajcarii. Zaraz się o tym przekonamy. Ale najpierw mała przekąska. Co ty masz? Podobnie to jakaś bardzo tradycyjna potrawa. To jest tarta z serem. Na gorąco. Tradycyjny, lokalny specjal, jakim jest, w życiu nie przeczytam, w życiu, tartaletka serowa, wypełniona szwajcarskimi serami, która rozpływa się w ustach. To potwierdza. Tak, rozpłynęła mi się. Ta przygryzka kosztuje niezmiennie 2 franki od momentu otwarcia tej piekarni w 1972 roku. Ojej. Cena się nie zmieniła, wyobraźcie sobie. Za nami most. Kapelbrücke chyba tak się czyta. Tak. Jeden z najstarszych mostów drewnianych w Europie. I najstarszy most kratownicowy na świecie. No tak, ale my tam żadnych kratownic nie widzieliśmy, więc się nie będziemy wypowiadać. A ja to nie wiem, co to kratownica. Ważne jest to, żeby nie zmylić się tak jak my się zmyliliśmy, bo najpierw przeszliśmy innym mostem, bardzo podobnym. I byliśmy przekonani, nawet właśnie nagraliśmy tak, tam, że to właśnie ten most. One niewiele się różnią, ale jednak to ten jest ten właśnie. Z wieżyczką, ten z wieżyczką. Tak jest. Wierzcie mi, w internecie wygląda to zupełnie inaczej. To jest po prostu piękne. Czas na obiad. Co tam, kochanie? Bawisz się? Wygląda na to, że to może być bardzo gorące, aż się boję. A tak w ogóle to super miejsce. Siedzimy sobie nad wodą, nad rzeką. Żegnamy się z Lucerną, która nas zauroczyła. Tak, podpisujemy się pod tymi, którzy uważają ją za najpiękniejsze miasto Szwajcarii. Trzeci dzień naszego pobytu w Szwajcarii i dzisiaj zwiedzamy stolicę tego kraju, Brno. Ale najpierw chciałbym Wam pokazać, gdzie zaparkowaliśmy. Chodźmy już, bo bardzo mi się chce tutaj pospacerować wszędzie. O, 10 sekund o parkingu. 10. Zaparkowaliśmy na parkingu podziemnym, który ma 5 pięter w dół i blisko 700 miejsc. Ale zobaczcie, jak stoją tutaj samochody. Koperty są pod kątem. Wiecie, jak tutaj się łatwo parkuje? A do tego wszystko automatyczne, oszklone, czyściutkie, WC i wychodzi się wprost do centrum. Zdążyłem. To w ogóle nie przypomina miast, które wcześniej widzieliśmy. To jest po prostu wszystko jakoś inaczej. Ja nie wiem nawet, czy to jest deptak, czy to jest ulica. Tu na przykład jeździ też trolejbus, ale ludzie chodzą też środkiem, więc przedziwna sytuacja. Idziemy dalej. Tam. Idziemy do Alberta. Jesteśmy w mieszkaniu, w którym mieszkał Albert Einstein. To właśnie tu pracował nad swoją teorią, którą wywołał burzę wśród fizyków na całym świecie. Niesamowicie być tutaj, marzyłam o tym. Nie mogę się doczekać, kiedy Ellen tu przyjdzie, ale pewnie wymyśla jakąś nową teorię. Jest zainspirowana twórczością Einsteina w jego własnym domu. Pora na mały lunch.
Potrafilibyście to zrozumieć? My korzystamy z tłumacza Google'a. Inaczej się nie da. To opcja dla mało głodnych, bo trochę to trwa. I co jemy? Nie mam pojęcia. Thank you. Wiecie, jak to wypatrzyliśmy? Szliśmy tu obok i para przy stoliku jadła właśnie to coś. Więc zawołaliśmy kelnerkę i powiedzieliśmy, że chcemy to. To jakaś tarta z cebuli i warzywna sałatka. Podobnie to miejscowy special, który zamawiany jest przez wszystkich. Nie pokazujemy zwykle w naszych filmach toalet, ale tu robimy wyjątek, bo dobrze się bawimy. Opłata jest dobrowolna, ale sposób jest tak zachęcający. No i można tu też trochę narozrabiać. Jak, kochanie, czujemy się tutaj znakomicie, prawda? Fantastyczne miejsce. Tak, w ogóle ta swoboda, tutaj ludzie po prostu siedzą, jedzą, grają w coś, to jest naprawdę super, wszystko tak na swobodnie. Przy czym, jeszcze raz to podkreślam, nie ma w ogóle ruchu samochodowego. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale Lucerna wczoraj, dzisiaj Berno, to w ogóle nie ma samochodów. Ale wiesz, co mi się podoba? Że nie ma tu takiego... Jak to pozorów takich, tak? Takich pozorów, że tak. ludzie tak żyją spokojnie, tak. mogą jeść siedząc na schodach, tak. Mogą tak jakoś, no nie ma tego czegoś, co strasznie przeszkadza. Przy czym wszystko jest w miarę cicho, nigdzie nie dudni muzyka, słychać tylko rozmowy, nikt nie śpiewa, nie krzyczy, nie ma pijanych turystów czy miejscowych. Jednym słowem, inny poziom cywilizacyjny i kulturowy. Tak. Naprawdę. Pięknie to podsumowałaś. A nie? Tak? Podobnie piszą, że Bern to jest stolica szwajcarskiej czekolady, więc ja bym chciała coś znaleźć. Idziemy na czekoladę. Temat parkingów po raz trzeci, ale za to po raz pierwszy parking podziemny dla rowerzystów. To rzecz niebywała. Tu jest takie centrum handlowe, ale bez możliwości dotarcia samochodem z towarem. Ale na zewnątrz, tuż przed tym domem handlowym, jest takie urządzonko. Towar tutaj zjeżdża na dół i jest rozpakowywany pod ziemią. Jak się okazało, Bern się dzieli na górny i dolny. I na dolnym znaleźliśmy coś fajnego. Szukaliśmy docelowo pierwszą fabrykę Lindt. Jeśli wy lubicie czekoladę tak jak ja, to miejsce dla was będzie szczególnie ważne. Zeszliśmy do Dolnego Berna. Ale zobaczcie, jak te domy są tutaj pięknie wkomponowane w całość. Wszystko jakoś gra ze sobą. Odcienie nawet kolorów. Takie bardziej pastelowe, tak, prawda? Nie ma jakichś wściekłych kolorów nagle, ni stąd, ni zowąd. Musimy wrócić na górną część Berna i mam nadzieję, że uda nam się pojechać tą windą. Udało się. Za jedyne 3 franki jedziemy windą. I bardzo miła pani na dole powiedziała, że w taki upał trzeba pić kwas. Tak, kiedy powiedzieliśmy, że Lenka jest z Ukrainy, ona powiedziała kwas. Trzeba pić kwas. I powiedziała, że próbowała kwas i że jej smakował, a Waldek też lubi kwas. Ja też lubię, tak. Teściu mnie częstuje ciągle. Jesteśmy z powrotem na placu. Zobaczmy. Przed chwilą byliśmy tam na dole. Stolica Szwajcarii ma zaledwie około 130 000 mieszkańców, czyli tyle, ile nasze Opole. Jest dopiero na 5. miejscu wśród miast w Szwajcarii. Ale z pewnością należy go odwiedzić, choćby po to, żeby poznać, jak żyją jego mieszkańcy. Tak, czyli po prostu Szwajcarzy. Tak. Po zwiedzeniu Berna jedziemy na południe. Dojechaliśmy do miejscowości Kandersteg i tu droga się skończyła. I zobaczyliśmy taki znak. Pierwszy raz w życiu. Słuchajcie, jedziemy. Czy to widzicie? Silnik wyłączony, a my jedziemy. To niewiarygodne. Jedziemy pociągiem. Nie prowadzę, a jedziemy.
No i tyle, żeśmy się tutaj mogli porozglądać. Ale widoki. Jesteśmy tak głęboko pod ziemią, że nie działa nawigacja. Wyjeżdżamy. Ona po prostu zatrzymała się tam, gdzie wjeżdżaliśmy do tunelu. Zobaczymy, czy teraz się coś zmieni, bo właśnie przyjechaliśmy na stację końcową. Dzięki przejechaniu blisko 15-kilometrowym tunelem przez Alpy Berneńskie szybko znaleźliśmy się w miejscowości Tasz, a konkretnie w hotelu Matterhorn Inn. Dlaczego akurat Tasz? Zobaczcie, z okna pokoju widzimy ogromny terminal, z którego odchodzą pociągi do Cermatu. Tak, i to jest właśnie super, a oprócz dworca kolejowego terminal składa się z ogromnego parkingu. Uwaga, jest tutaj 2100 miejsc postojowych. Do Cermatu nie da się dojechać samochodem. Trzeba go tutaj zostawić i przesiąść się do kolejki. Kolejny dzień w Szwajcarii. Zobaczcie widok na Klein Matterhorn z okna naszego pokoju w hotelu. To nasz dzisiejszy cel. No i widać teraz, jak dobrym pomysłem jest hotel blisko terminalu w Taszu. Przejście z hotelu na dworzec kolejowy zajmuje nam 2-3 minuty. Potem kupno biletu, podróż kolejką około 12 minut. A samochód został na bezpłatnym parkingu przy hotelu. Ogólnie po 20 minutach od wyjścia z hotelu jesteśmy w Cermacie. Przyjechaliśmy do Cermatu w kierunku najpiękniejszej góry w Europie, czyli Matterhorn. Mam nadzieję, że zrobię zdjęcie życia. Życzę Ci tego. Idziemy. Wiesz, co mi tutaj się podoba najbardziej, jak patrzę tak na tych ludzi? To, że wiesz, nie ma tu takich, wiesz, ubranych obcasy, fashion, luksus. No to akurat dla mnie słabo. Wyprawowo. Jak tu jest cicho. Tak, Zermatt jest jedną z 9 miejscowości w Szwajcarii, w których zabroniony jest ruch pojazdów z silnikiem spalinowym. Można tu spotkać wyłącznie malutkie elektryki, busy czy nawet dostawczaki. Ależ tu pięknie. Elenka się wzruszyła. Ja stąd nie wracam, zostaję tutaj i już. Elen, widzisz, co przed nami? Jedę. Nasz ukochany Matterhorn. Wsiadamy do pierwszej gondoli. Będzie ich tutaj kilka. Zermatt jest co prawda małą miejscowością, Tak, mieszka tu około 6000 mieszkańców. ale jest jedną z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych Szwajcarii. Ludzie przyjeżdżają tu, żeby jeździć na nartach i chodzić po górach. Tak, dokładnie. A popularność Zermatt zawdzięcza na pewno bliskości jednej z najwspanialszych gór świata, jaką jest niewątpliwie Matterhorn. I w niczym nie przeszkadza, że do Zermattu nie prowadzi żadna droga. To taka ciekawostka. Kolejną gondolą ruszamy ze stacji Trockenersteg z wysokości 2,939. I jesteśmy tutaj sami. Czas ubierać się! Niestety nie udało nam się wsiąść do super luksusowej gondoli Crystal Ride. Pokryty kryształkami Swarowskiego. Tak, Szwajcaria nie przestaje zaskakiwać. Uwaga, część dolnej podłogi jest szklana i widać po prostu przestrzeń pod spodem. Tak czy inaczej, jedziemy na Klein Matterhorn, jedną z najnowocześniejszych kolejek górskich na świecie. Kolejka, którą jedziemy, nazywa się Matterhorn Glacier Ride i jest najwyżej położoną kolejką linową w Europie. Dojechaliśmy, Klein Matterhorn. Ale chłodno. Chłodno. To najfantastyczniejsza podróż kolejką górską w moim życiu. No,
Coś niesamowitego. Świetnie tu. Jesteśmy na tarasie Matterhorn Glacier Paradise na wysokości 3883 metry. Góra przed nami, mój ukochany Breithorn, ma 4164 metry, stąd można na nią wejść zaledwie 2,5 godziny. Podobno przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć 38 czterotysięczników i aż 14 lodowców. A z drugiej strony na pierwszym planie Matterhorn i dalej pozostałe czterotysięczniki. Nie ma lepszego miejsca na kupno tej czekolady niż Klein Matterhorn. Marzyłam o tym. Będziemy pili szwajcarską kawę, Blazer Cafe. Na wysokości 3880 metrów. Okolice Klein Matterhorn to kraina wiecznego śniegu w Alpach, dlatego widok narciarzy nie powinien dziwić. Ale w lipcu jednak dziwi. Jest lipiec, za kilka dni moje urodziny i ja żałuję, że nie wzięłam nart. Wokół szczytu rozciąga się ogromny ośrodek narciarski, otwarty 365 dni w roku. No, super tu mają. Podobnie jak na Jungfraujoch, tu też jest lodowy pałac. Nazywa się Glacier Palace. Jest wykuty w lodzie 15 metrów pod powierzchnią lodowca. Niechętnie opuszczamy Klein Matterhorn, czyli mały Matterhorn, ale przed nami spotkanie oko w oko z dużym Matterhornem. Wysiedliśmy z gondolki na stacji pośredniej i będziemy szli teraz na dół pieszo. Podobnie szlak jest oficjalnie zamknięty. Znaczy, ja to widzę inaczej. Szlak nie jest oficjalnie otwarty. Okej. Dlatego pójdziemy nim. Tu widać, gdzie byliśmy niecałe 2 godziny temu. Uprzedzano nas, że na trasie jest sporo śniegu i dlatego nie mogą oficjalnie otworzyć szlaku. Ale dla nas chodzenie w lipcu po śniegu jeszcze tylko zwiększa przyjemność trekkingu. Matterhorn to jedna z najczęściej fotografowanych gór na świecie, ale żadne zdjęcie nie oddaje jej piękna i ogromu. Matterhorn to potężna góra. Mówią na nią góra gór, góra symbol albo góra idealna. Kiedy powiesz dziecku narysuj górę, na pewno narysuje Matterhorn. Od tego miejsca oddalamy się od Matterhornu. Zaczynamy schodzić mocno w dół w kierunku Zermatu. Słuchajcie, jest to przypadek, kiedy piękno wywołuje emocje, które są dla organizmu sporym wysiłkiem. Poczuliśmy takie zmęczenie, że postanowiliśmy zmienić plan i zjechać do Zermatu kolejką. Tylko że nie za bardzo wiemy, gdzie jest jakaś kolejka i czy zdążymy, bo zrobiła się 16. Ellen, jest! To musi być stacja kolejki. Niestety musiałem jeszcze wrócić po kamerę. Elenka pobiegła poprosić, żeby na nas czekali z zamknięciem.
To nie ta gondola. Tak, bo to narciarska jest jakaś gondola, ona jest po prostu nieczynna. A my, słuchajcie, musimy zejść do Cermatu, gdzieś tam. A myśleliśmy, że tam coś zjemy, napijemy się, umyjemy. A tu niestety, trzeba na tych oparach iść dalej. O, idziemy. Wow! Coś Jest jeździ. jakaś gondolka. Zobaczcie to. To Schwarz jest, jeśli to jest czynne. Ellen, poczekaj, bo połamiesz nogi. Nie zdążyliśmy. Gondola stoi. Może jeszcze ruszy, może to tylko jakaś przerwa techniczna, a może będziemy musieli iść do samego Zermatu pieszo. Ruszyła! Ellen, ruszyła! No to żartujesz sobie. Jeszcze mam biec? Zobacz, skąd my zeszliśmy. No smutny to widok, bo żeśmy po prostu nie zdążyli i kolejki już nie ma. Gondolki zjechały. Trochę nas to podłamało. Zwłaszcza, że spóźniliśmy się o dosłownie 2-3 minuty. Przygoda jest. Będziemy mieli fajny spacer. 2 godziny 15 minut. Wody nie mamy, ale mamy kanapkę. Którą się zapchamy. Która chyba już się upiekła. Dzięki temu, że nie zdążyliśmy na kolejkę, zobaczyliśmy świstaka alpejskiego. Coraz bliżej Cermatu. Kilkadziesiąt minut później dotarliśmy do restauracji tuż przy szlaku. Czynnej restauracji. Jesteśmy uratowani. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie sprawdziliśmy w internecie, do której czynna jest kolejka ze Schwarz. Powiem tak, kochamy góry, byliśmy tak blisko najpiękniejszego szczytu na świecie. Nie sposób było myśleć o czymś innym. Czas jakby się zatrzymał. I jeszcze zdjęcia, kamera, dron. Po prostu nas to pochłonęło. Jest 19:15. Wróciliśmy do Cermatu, z którego wyjechaliśmy o 9:00. Po 22-kilometrowej wycieczce. Tak, dokładnie tyle przeszliśmy od tej stacji pośredniej do Cermatu. No ponieważ uciekła nam gondola, więc nie mieliśmy wyboru. Ale to będzie na pewno zapisane jako wycieczka życia. Na pewno. Nigdy po górach tak wspaniałych nie Nie chodziliśmy. tylko po górach, ale też po łąkach alpejskich, tak, po lesie alpejskim. Pięknie było, naprawdę. Szwajcaria nie przestaje zaskakiwać. Szczęśliwie wróciliśmy do Tasz. 20. W pociągu sprawdziliśmy, że zrobiliśmy 33 000 kroków. Absolutny rekord życia. No i teraz tylko prysznic, piwko i spać. Papa? Pa. A zdjęcie życia? Może to, albo dużo ich, sama nie wiem. Jest rano, słonecznie, a my opuszczamy Tasz i jedziemy nad Jezioro Genewskie. Dla mnie ważne, że jedziemy autostradami, które należą do najpiękniejszych w Europie. Po obu stronach winnice, wysokie szczyty. A jakość autostrad to po prostu super. Naprawdę chce się jechać. Zjechaliśmy z autostrady do miejscowości St. Moritz, malutkiej. Gdzie planujemy spędzić życie na emeryturze. Tak. Spacerujemy teraz taką główną ulicą, deptakiem St. Moritz. A ja w międzyczasie sprawdzam, ile kosztuje wynajęcie mieszkania tutaj. Ale słuchajcie, tu jest taki spokój, taka cisza. Jest tu taka ciekawa rzecz, że na każdym zakładzie, czy to knajpka, czy to studio fotograficzne, jest taki portret. Zobaczcie,
A to właściciela albo założyciela, tak? Raczej tak. I to jest takie urocze, takie słodkie. Super. Kochanie, jak Ci się podoba szwajcarski parking przy autostradzie? To jest bardzo zaskakująco. Szwajcaria to taki dziwny kraj, że nawet na parkingu można spędzić paręnaście minut, bo nie chce się stąd wyjeżdżać. No przede wszystkim, bo widok jest. No widok jest niesamowity, owszem, ale można coś zjeść, można się napić, można wypocząć. Bardzo komfortowo można odpocząć. Strefa relaksu. Ostatnio, jak wprowadzaliśmy się do naszego nowego mieszkania, zamówiliśmy podobno. Ale żeby tak na ulicy leżało. Tu dużo ludzi właśnie tak robią sobie przystanek, żeby coś przekąsić, wyspacerować psa. A, właśnie, widzieliśmy. No nic, jedziemy dalej. Jadąc wzdłuż Jeziora Genewskiego, zajeżdżamy do Montreux. Pierwsze wrażenie to niesamowity widok na autostradę, którą przed chwilą jechaliśmy. Szok, jak wysoko nad miastem. Będąc w Montreux, natrafiliśmy na Jazz Festival. Tak, Montreux Jazz Festival, który jest jakoś bardzo dawną tradycją. 60 lata rozpoczął się, jest organizowany corocznie i występują tutaj po prostu same znakomitości. Sting, Diana Kroll, w ogóle... Słuchajcie, ale jak ktoś jest w tym wieku co ja, to na pewno kocha Deep Purple, a właśnie tu został skomponowany utwór Smoke on the Water. Deep Purple... Czym się wiąże fajna historia, bo tak. Deep Purple mieszkali tutaj w hotelu i zaczął się pożar. Tak. I oni obserwowali ten dym nad jeziorem i powstał ten utwór, tak, jakby to zainspirowany tak, tym. dokładnie. Z muzyką Deep Purple w głowach i nowymi okularami Elenki wybieramy się na spacer wzdłuż Jeziora Genewskiego. Pora żegnać się ze Szwajcarią. Dokładnie za naszymi plecami granica tego państwa. Dojechaliśmy tutaj przez Martini. No i zapraszamy Was na kolejny film. tak, właśnie zza tej granicy.